Cześć, to ja Justa, witam Was w moim takim ostatnim filmie z refleksji. To te krótkie moje odcinki. Zastanawiałam się w tym miniserii, w serii Justa animuje seria 3, nad tym, czy nasz bohater musi być idealny, czy warto pokazywać jego wady, czym są adaptacje, przypominam, jak możemy się inspirować. A dzisiaj na koniec, na bonus tej serii, takie moje zagadnienie, troszeczkę nawiązujące do poprzedniego filmu, czyli wtedy zastanawiałam się nad tym, czy nasz bohater musi być idealny właśnie. A co byście zrobili, gdyby nasz bohater był osobą niewidomą? W poprzednim odcinku z cyklu Justa animuje nadmieniłam troszeczkę taką animację, wspomniałam o niej, jak Magiczny Miecz Legenda Kamelotu i tam był niewidomy, tak jak ja go nazwałam, Giermek. Co ciekawe, piosenkę tego Giermka w polskiej wersji językowej śpiewał Piasek, Natalia Kukulska natomiast była wokalistką dla głosu dziewczyny rycerza. Możecie sobie obczaić tą animację, gorąco Was do tego zachęcam, ale dzisiaj troszeczkę rozszerzamy temat bohaterów niewidomych w kinie i bohaterów z niepełnosprawnościami. Kiedy myślę o pewnych filmach, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby niewidome, to mam przed oczyma taki właśnie film jak na przykład Imagine, czy nawet były takie historie jak Ślepa Furia się ten film bodajże nazywał. Tak przypominam, że ten nasz bohater tego filmu miał właśnie niby białą laskę, a w środku tak naprawdę był schowany miecz, w którym pokonywał swoich wrogów. To był film aktorski, taki mocno trochę nierealny, że tak naprawdę Amerykanin zdobywa sekretne szkolenie w takim na przykład Wietnamie i staje się niepokonany. Może jednak, jeśli chodzi o temat niepełnosprawności w filmach, to oprócz właśnie tej Ślepej Furii, Zapachu kobiety, gdzie znów mamy żołnierza, który jest takim staruszkiem i potem mamy słynną scenę, jak on jeździ autem, niewidomy jeździ autem luksusowym. To jeśli chodzi o temat z niepełnosprawnościami, to jeszcze mamy taki film jak na przykład Edward Nożycoręki. Tutaj jest akurat taki fantastyczny już film całkiem. Główny bohater nie miał dłoni, a zamiast tego miał nożyce. Ale to też czyniło go, jeśli mówimy takie realia XIX wiek, Tim Burton, takie właśnie czasy nieciekawe, że on z tymi nożycami to niestety nie za łatwo miał w życiu. Jeśli natomiast mowa o filmy animowane lub filmy około tej tematyki animacji i osób z niepełnosprawnościami, to kojarzy mi się przypadek dokumentu Życie animowane. Był tam Owen, który jest osobą ze spektrum autyzmu, no i cały dokument pokazuje, jaki wpływ na rehabilitację Owena miały oglądane przez niego filmy animowane. Jednak teraz wróćmy do animacji, gdzie możemy spotkać osoby, będzie to trudne, osoby niewidome. Wspomniany przeze mnie we wcześniejszym odcinku właśnie Kamelot, Liczny Miecz, Legenda Kamelotu, tam był niewidomy Giermek. Ale czy jeszcze istnieją filmy animowane, gdzie mamy niewidomych bohaterów? Oczywiście myszki ze Shreka, które prowadziły właśnie karoce, mogły być tymi myszkami z Kopciuszka, cytatem, i one ciekawe jak sobie dawały radę jako rumaki, zamienione po prostu myszki w rumaki, jak było z nawigacją. Ale pójdźmy troszeczkę dalej, no bo Shrek, myszki niewidome zaczerpnięte z Kopciuszka. Mamy właśnie tutaj osobę niewidomą jako bohatera filmu Warner Bros., ale czy jeszcze niewidomi bohaterowie występują w innych produkcjach animowanych?
Zrobiłam sobie taki przegląd na YouTubie, wpisałam sobie hasło niewidomy bohater i szukałam animacji. I powiem szczerze, mam problem. Temat osób niewidomych, o ile fajnie dużo jest poruszanych w filmach aktorskich, to o ile w animacjach, jeśli chodzi o studia, to nie jest to za częsty widok. No ta legenda Kamelotu to jest taka klasyki moim zdaniem, gdzie oczywiście był to poruszany na zasadzie taki temat, że damy nietypowego giermka i damy nietypowego rycerza, czyli dama dworu staje się rycerzem, gieremek jej pomaga, który nie widzi, który ma bardzo ciekawego przewodnika, bo jest to Sokół, zaczarowany Sokół, przyjaciel czarodzieja Merlina, on robi mu Sokół robi za psa przewodnika. Jest dość ciekawe to pokazane, ale idziemy dalej. Osoba niewidoma, niewidomy bohater. Owszem, znajdują się animacje na ten temat, ale na przykład Polski Związek Niewidomych miał animacje lub Integracja, tutaj fundacje, mają animacje, gdzie pokazana jest osoba niewidoma, jak jej pomagać w formie właśnie takich instruktażowych animacji. Dość zabawną animacją, gdzie była pokazana osoba niewidoma, jest na przykład taka, że tutaj jeden z panów zrobił taką animację, że taki mem, animacja mema, że idzie osoba niewidoma, jest korytarz i na korytarzu jest plakietka z napisem nie dotykać. Oczywiście w czarnodruku, pod spodem jest oczywiście napis w alfabecie Braille'a nie dotykać. A czego ten niewidomy miał nie dotykać? No i tutaj się oczywiście padło jedno z najbardziej klasycznych polskich przekleństw. No czego on miałby nie dotykać? Przekleństwo. A poniżej było pokazane, że nie dotykać, to ten napis dotyczył po prostu kontaktu, żeby go nie poraził prąd. Ale oczywiście podejrzewam, że osoba niewidoma zrozumiała, że nie dotykać ściany, bo zakaz dotykania. Ale oczywiście ja to wiem, bo oglądam tą historię jako narrator, jako osoba trzecioplanowa, jestem obserwatorem tej sytuacji. No, na miejscu osoby niewidomej mogłabym się zdenerwować. Przykład pokazania postaci niewidomej w animacji są także filmy instruktażowe, filmy takie, że tworzona jest animacja i lektor opowiada o jakichś zagadnieniach związanych z życiem niewidomych. Bardzo fajnym materiałem są filmy, gdzie pokazywana jest taka odpowiedź na pytanie, czy osobom niewidomym śnią się sny. No i komentarz tego autora, jak funkcjonuje nasz umysł i jak to może wyglądać, i jest to pokazywane w formie animacji. Takiej animacji, że rysowane jest to pisakiem jakby po białej tablicy, są szkicowane postacie i mamy komentarz autora. Coś takiego bardzo podobnego byśmy powiedzieli do storyboardów, czyli do scenariusza rysunkowego albo do animatika, czyli takiego szkicowego filmu animowanego, gdzie nie mamy pokazanej płynnej animacji, ale bardziej taki film animowany ołówkiem, na przykład na kartce, na brudno film animowany, który będzie przykładem jakichś scen na brudno do nowego filmu, a tu w tym przypadku jest to oczywiście kwestia pokazania, jak śnią osoby niewidome. Przeglądając oczywiście dalej tematykę, poszukujemy niewidomych bohaterów w filmach rysunkowych. Znalazłam też film zrealizowany przez jedno stowarzyszenie. Tam znów dzieci tworzyły wspólnie animację, no i ta animacja, co warto podkreślić, ja tutaj mam na moim filmie pokazywane są właśnie wyniki wyszukiwania i ta animacja, jeśli dobrze zauważycie, jest bardzo płynna, bardzo profesjonalnie zrobiona i tam jest taka fajna scena, że bohaterowie, którzy domyślnie mogą mieć różne niepełnosprawności, wyruszają, szukają skarbów, no i żeby móc rozszyfrować zagadkę, to wypada z morzyka, w środku jest wiadomość i ta wiadomość jest napisana pismem Braille'a. Czyli na początku mamy alfabet Braille'a i osoba widząca próbuje rozszyfrować te kropki, a potem niewidomy bohater czyta reszcie postaci
tą zagadkę. I ta animacja pokazuje, że zarówno osoby pełnosprawne, jak i osoby z niepełnosprawnością potrzebują siebie nawzajem, a nie tak, że jedni mają być osobno, a drudzy osobno. No fajna koncepcja, w ogóle animacja bardzo profesjonalnie zrobiona, dlatego spójrzcie, też ją pokazuję na moim tutaj filmiku, w wyszukiwaniach, w wynikach wyszukiwania. I to tyle, jeśli chodzi o zjawisko bohatera niewidzącego w animacji, bo filmów o osobach niewidomych powstało dużo. No. O nauczycielu, który traci wzrok, to film Carte Blanche, tak samo jest taki. No i na koniec mamy oczywiście legendę Kamelotu, czyli troszeczkę inaczej pokazane legendy arturiańskie, że mamy miecz Excalibur, który mógłby się dostać w niepowołane ręce i żeby temu zapobiec, to dzielna rycerz, dziewczyna, wyrusza na swoją misję ze swoim giermkiem, który wcześniej mieszkał w pewnym zaczarowanym lesie, no i oczywiście Sokół, przewodnik, mu pomagał. A że giermek też ma oczywiście swoją ważną rolę w filmie i to on jest w pewnych sytuacjach bardziej zaradny od dziewczyny, to już taka ciekawostka. I tyle ode mnie w temacie osób niewidomych. Łatwiej znajdziemy memy, łatwiej znajdziemy filmy instruktażowe, ale też bohaterowie niewidomi są w animacji. I tyle ode mnie. Pa!